Dzień dobry moi drodzy, kolejne nagranie, kolejna praca i uwierzcie mi, że jestem super ciekawy, jaki będzie efekt finalny. Co będziemy dzisiaj robić? Będziemy wycinać takie różne, tak, teraz będziecie widzieć dokładnie, takie kształty. Tutaj jest wersja biała, proszę bardzo. I zastanawiałem się najpierw nad materiałem. Z czego to wykonać? Oczywiście pierwsza myśl, sklejka, prawda? Czyli sklejka trójka, wrzucamy na maszynę i tniemy. Ale gdybyśmy mieli do wycięcia, słuchajcie, takie 25 na 25, to nie byłoby problemu, nie? Wycinamy jedno i cieszymy się jakością. Ale mam, słuchajcie, takiego tyle. Czyli tutaj już się włącza w naszej głowie przelicznik, no i zaczynamy szukać odpowiedniego materiału, który raz, że da się ciąć, a dwa, że nie wydrenuje naszej kieszeni zbyt mocno. Dlatego też moje kroki poszły, słuchajcie, w kierunku HDF. Płyty HDF, czyli takiej twardszej wersji MDF-u. Dla osób, które nie są w temacie, MDF to są po prostu spasowane wióry. HDF, czyli High Density Fibers, czyli mocno sprasowane wióry. Co jeszcze? HDF jest również lakierowany. Tutaj mam wersję w maszynie wrzuconą, no widzicie, jakieś stare płyty. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak, czyli takie po prostu. Kiedyś robiło się z tego, no prawie że meble, nie? A dzisiaj stosuje się to głównie, przynajmniej ja stosuję głównie na plecy w meblach, jeśli mogę zastosować takie cieniutkie plecy. No i to się bardzo dobrze obrabia na laserze. Kolejną rzeczą, na którą tutaj chciałem zwrócić również Waszą uwagę, to cięcie na laserze powoduje oczywiście przepalenia, tak? Czyli widać, jak ten materiał jest cięty. Ten płomień, który, zobaczcie tutaj, mamy tutaj 75% mocy i prędkość 2. I widzicie te wszystkie takie brązowe na krawędziach, to są przypalenia, które, odpowiem, że naprawdę bardzo szybko, mokra ściereczka, słuchajcie, schodzi to dosłownie błyskawicznie, ponieważ ta powierzchnia tutaj jest, mówię, lakierowana i ten, jak gdyby nalot z płomienia się tego w ogóle nie trzyma. Więc to jesteście w stanie doskonale wyczyścić, znaczy po prostu bardzo łatwo się to czyści. Może jeszcze tutaj, zobaczcie, to jest wersja wyczyszczona i wersja właśnie ta przypalona, czyli praktycznie do zera. Można, jeśli jest to obiekt jakiś mały, można przykleić taśmę malarską, zaklejacie, wycinacie, zrywacie taśmę i macie wszystko czyściutkie. Ale zobaczcie, tutaj mam format 25 na 25, więc ile tych taśm musiałbym przykleić? A jeśli wejdziemy w formaty 60 na 60 czy 60 na 100, no to w ogóle bym po prostu cały dzień spędzał na przyklejaniu, a później na odklejaniu tych wszystkich maleństw, więc trzeba tutaj znać różne techniki i dobrać tą odpowiednią. I jak też Jarek sobie tutaj usprawni tą pracę? Po pierwsze, będziemy... Nie, jeszcze Wam coś pokażę. Muszę coś Wam pokazać, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Zobaczcie, tak wygląda literka, którą wypalamy z góry, ale od tej strony brązowej, a ta lakierowana warstwa jest od spodu.
I zobaczcie, tutaj mamy te przypalenia wierzchnie, a tutaj mamy te znaczki od stołu rastrowego. Już kojarzycie, co chcę wykombinować i jak będziemy to robić? Po pierwsze, będziemy palić nasz materiał nie lakierem do góry, tylko gołą płytą do góry. A po drugie, dodamy malutki dystans pomiędzy płytą a stołem rastrowym. I wtedy unikniemy zarówno przypaleń na lakierze i z dołu również unikniemy tych znaczników od stołu rastrowego. Prosto i łatwo, słuchajcie. Porobiłem kilka testów, to może też Wam pokażę jeszcze. I tutaj patrzę, tak, tutaj porobiłem kilka testów. Zastanawiałem się, jak to przepalić, żeby było czysto, a dwa, żeby też tutaj nie spędzić nad tą pracą za dużo czasu. I według moich ustaleń od razu przepala i to wypada z materiału przy parametrach właśnie 100% mocy i prędkość 2. Przy innych parametrach można byłoby, wiecie, jeszcze tam, nie wiem, co 10% próbować. Ja przeskakiwałem na przykład na 75 czy na 50% mocy, a prędkość 1. Niewiele to zmieniało, słuchajcie. A wydaje mi się, że jednak z tą prędkością 2 tutaj najlepiej to poszło. Więc od czego zacznijmy pracę? Od tamtej strony warsztatu. Tak jest. Trzeba najpierw przygotować materiał. Więc przynoszę tutaj te olbrzymie płyty HDF. Wrzucamy to na pilarkę formatową. Potnę z minimalnym naddatkiem. Umieszczamy na maszynie, wrzucamy w program i zobaczymy, jak się maszyna będzie uwijać. Gotowi na pracę? Słuchajcie, to będzie hit. Zobaczycie, zobaczycie. Ruszamy.
temat, słuchajcie, zakończony. Zanim pokażę Wam efekt końcowy, opowiem Wam, że jeszcze tutaj musiałem się troszeczkę nauczyć samego mocowania materiału, ponieważ na początku widzieliście, miałem takie listeweczki, wszystko to fajnie działało, dopóki nie dojechaliśmy do miejsca takiego, gdzie zobaczcie, po wycięciu zewnętrznego elementu to się obwiesiło, tak, czyli wypadło i tutaj już nie mogłem przepalić, zobaczcie, ponieważ było to rozogniskowane o dobry centymetr i to już by wtedy nie zadziałało. Nawet słuchajcie, gdyby przecięło, to niestety przecięłoby to pod kątem, bo ten element po prostu fizycznie był już pod takim dziwnym położeniem, pod takim dziwnym kątem. I Jarek poszedł po rozum do głowy i mówi, dobra, trzeba to, słuchajcie, podeprzeć wielopunktowo i najlepiej jeszcze byłoby chwycić na narożnikach. Dobra, wezmę na przykład taki jeden element, zobaczcie. Takie coś zrobiłem. Dalej ostrość. O właśnie, takie coś. I to jest taki chwytak ładny mojej hadewki na narożniku. Takie jeszcze podobne miałem grzybki do podparcia na końcach. I są jeszcze inne takie, które nie mają tego zaczepu, gdzie jesteśmy po prostu w stanie dołożyć na końcu i do boku. I to już było dużo lepsze rozwiązanie. Rozłożyłem tych grzybków sporo. One fajnie zaczęły podpierać te wypadające elementy. No i zobaczcie tutaj warstwa pierwsza. Zobaczymy. Mam czystą rękę jeszcze. Przetrę to kilka razy i nie ma nic. Więc parametry są dobre, że ta krawędź po prostu nie brudzi. Już Wam pokazuję finał, słuchajcie. Już niech to ułożę. Myślę, że się Wam spodoba. Mam nadzieję. Tadadam. Czekajcie, jeszcze raz. Muszę to spasować. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Czy Wy to widzicie? Czy Wy to widzicie? Mega dobrze to wygląda. Już mi się zaczyna rozjeżdżać minimalnie, ale efekt jest kapitalny. I teraz jeszcze zostanie kwestia sklejenia tego, co też nie będzie takie proste. Uwierzcie mi, że zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby nam się te wszystkie rzeczy nie rozjeżdżały. Mam pewne przypuszczenia, ale mam tutaj kilka odpadów, więc na nich spróbuję to najpierw wykonać, bo to jest zadanie dość ciekawe. Kurde, nie mogę się napatrzeć, jakie to jest bajeranckie. Kolejna zabawa to jest jeszcze, słuchajcie, możliwość pokolorowania tego. Mandale tego typu również można kolorować i to będzie kolejny efekt. Zobaczcie, teraz sobie przestawiam to w rękach i ta gra świateł jest po prostu mega, mega fajna. Prawda? Zobaczcie. Jak ruchomy obraz, nie? Ja nie mogę. Rewelacja. No i kolejną kwestią to już będzie wykorzystanie pełnego formatu maszyny. Tutaj mamy mandalę 250 na 250, a może już jutro, słuchajcie, prawie 10 wieczorem, zapuszczę format 600 na 600 i pojedziemy na maksa. Ta mandala, którą tutaj widzicie, jest to mandala 9-warstwowa, a będę miał jeszcze takie 15-warstwowe, więc to będzie już kosmos 3D zupełny. Na tym kończymy. Trotek Q400, maszyna, na której pracuję, po prostu kawał genialnego sprzętu. Wiecie, jaki mam pomysł?
Nawet chyba napiszę maila do nich. Słuchajcie, skoro to ma takie prędkości, aż prosi się, żeby z tego zrobić drukarkę 3D. Super precyzja i super szybkość. Głowica, filament i mamy wielką drukarkę 3D. Kurde, szok. Na razie, cześć. Jeszcze Was poszczuję tą animacją. Hej!